Austriak, który zarządzał naszymi majątkami, jak weszli Niemcy. I on powiedział, ponieważ ojciec był w niewoli, prowadził swój oddział do Modlina i tam kapitulował. I proszę pana, powiedział, ponieważ pani jest właśnie mężem oficera, wobec tego chciałam pani powiedzieć, że następnego dnia będzie wysiedlani wszyscy ludzie z majątków w Kutnowskim i przejdą przez zresztą przeszli przez bardzo ciężki obóz w Łodzi. Niech pani wyjeżdża w nocy z dziećmi. I mama z takim wozem, nie drabinastym, tylko na płozach przyjechaliśmy do sąsiedniego majątku, do państwa Stokowskich, których granica majątku przechodziła Gostyniński, a z Gostynińskiego Niemcy nie wysiedlali. I tam przeżyliśmy Wielkanoc. Wszyscy jechali na wschód. I wtedy jechaliśmy aż pod Lublin naszym samochodem, naszym kierowcą. I potem wracaliśmy szybko, bo to już przecież Sowieci nachodzili. Potem czekanie na przewiezienie nas przez Wisłę, bo już dawało się, że Sowieci są tuż. No i wtedy bo samochodem dojechaliśmy aż do mająteczku kuzynki mojej matki naprzeciwko Kazimierza Wielkiego. I właśnie tam łódką przepłynęliśmy potem taką furkami właśnie na ten wschód aż i z powrotem. No i samochód został tam właśnie w tym majątku naprzeciwko Wisły. Potem chcieliśmy wrócić do domu, do Poboża. Złożyło się potem byliśmy do prawie końca, no nie zupełnie, października, proszę pana, w majątku Bidziny państwa bielińskich. I tam spędziliśmy część jesieni jeszcze. I wtedy mama zdecydowała, że wracamy do Poboża. Jakimś cudem dostała pozwolenie od Niemców i przewiózł nas do Poboża brat jednego z moich profesorów później. I przyjechaliśmy do Poboża bardzo późnym wieczorem, bo w Żychlinie przyczepił się jakiś Żyd i krzyczał: pani dziedziczko, w Pobożu nie ma kamienia na kamieniu, niech pani tam nie jedzie. No, takie bzdury. I podjeżdżamy pod dwór, wyskakuje mój dziadek, który mieszkał w Pobożu cały czas, i ciotka, która z oblężenia Warszawy, i krzyczą tylko: jak to dobrze, że dziś, a nie jutro. Jak to dobrze, że dziś, a nie jutro. Myślimy, co? Okazuje się, że ojciec z tego Modlina musiał się potem meldować w Kutnie, na Cemcie, czy jak, nie wiem już, jak tam się to nazywało wtedy. I następnego dnia, już tydzień przedtem, był skoszarowany w Kutnie i następnego dnia rano wywozili ich do Niemiec. A wrócił dopiero w 1947 roku. Nie widzieliśmy ojca przez 7 lat.